Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy roladę ze schabu, nadziewaną mielonym boczkiem i doprawioną musztardą i keczupem. Jest po prostu pyszna. Idealnie kroi się w cieniutkie plastry i nie rozpada. Ładnie wygląda i prezentuje się na stole. Super sprawdzi się na każdą rodzinną imprezę, na co dzień lub od święta. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem, razem z linkami do moich stron, gdzie możecie również mnie znaleźć. Zaczynamy od schabu. Mam 1,5 kg schabu, który muszę rozciąć tak, żeby był jak największy płat. Musimy go tak nacinać, jakbyśmy chcieli go po prostu rozwinąć. Po kawałku. Tak około centymetra grubości mięsa, żeby nam zostało na prosto. Mięso mamy rozcięte, musimy je doprawić solą i pieprzem. Z obu stron. Teraz musimy doprawić mięso. U mnie jest to zmielony boczek surowy bez skóry. Tego mięsa około 65 deko. Dodaję do niego 3 ząbki czosnku. Sól, dosyć sporo. I pieprz. Również dosyć sporo. Przyprawy. Mielona czerwona papryka i mielony granulowany czosnek. Mięso odrobinę zamieszam i dodam jeszcze najważniejsze składniki, które doprawią moje mięso. Musztardę kielecką delikatesową. Ona jest łagodna i naprawdę fajny ma smak. Do mięs jest idealna. Taką czubatą łyżeczkę. Oraz łyżeczkę keczupu. Również kieleckiego, łagodnego. Możecie dodać również pikantny, jeśli wolicie. I mieszamy dokładnie. Aż mięso zacznie się robić takie kleiste. Mielony boczek wykładamy na płat schabu po całej powierzchni. Następnie zawijamy do środka, tak jak rozwijaliśmy go wcześniej. Jak najciaśniej. Musimy go jeszcze obwiązać dookoła jak szynkę. Najlepiej sznurkiem do wędlin. Nie jestem w tym może specjalistą, ale jakoś sobie radzę. Ważne, żeby mięso nam się po prostu nie rozwinęło. Jak utniecie za krótki sznurek, to zwyczajnie go po prostu dowiążcie.
Następnie mięso zawijamy dokładnie szczelnie w folię spożywczą. Dosyć ciasno, bo ta folia również nada kształt naszemu mięsu. Tak zawinięte wstawiamy do lodówki najlepiej na 1 dobę. Niech sobie przejdzie smakiem. Po tym czasie mięso fajnie stężało i trzyma swój kształt. Dużo łatwiej będzie się z nim pracowało. Na patelnię daję odrobinę oleju i muszę obsmażyć naszą roladę dookoła. Starajcie się obsmażyć mięso dokładnie z każdej strony. Boki, jeśli Wam się uda, również. Dosłownie chwilę. Po prostu, żeby mięso się ścięło. I gotowe. Teraz możemy je upiec. Mięso będę piekła w dużym, starym garze żeliwnym, ale spokojnie możecie użyć żaroodpornego naczynia z pokrywką lub po prostu rondla. Ważne, żeby było z przykryciem, żeby mięso nam się nie wysuszyło. Daję do niego odrobinę oleju oraz tłuszcz, który został mi z patelni. Mięso przed pieczeniem posmaruję jeszcze musztardą kielecką, wymieszaną z keczupem, również kieleckim, łagodnym. Wystarczy również 1 łyżeczka musztardy i 1 łyżeczka keczupu. Pół na pół. Dzięki temu mięso jeszcze w trakcie pieczenia przejdzie smakiem właśnie tych sosów i będzie pysznie. Mięso smarujemy dookoła, z każdej strony. Już pięknie pachnie, a dopiero zacznie się piec. Mięso wstawiamy na 170 stopni i będziemy piekli pod przykryciem przez 2 godziny. Po upieczeniu zostawiam w wyłączonym piekarniku do ostygnięcia. I gotowe. Po wystudzeniu przekładam do mniejszego pojemnika i wstawiam do lodówki. Możecie również od razu kroić, ale lepiej się kroi, jeśli stężeje w lodówce, chociaż kilka godzin. Po tym czasie rozwijamy ze sznurka i możemy kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!